czajnikowy.pl. Są takie odcinki, które czekają na specjalny, wyjątkowy moment właśnie po to, żeby je zrealizować i tym momentem dla syfonu będzie Hanami, czyli święto kwitnących wiśni, które rozpoczęło się właśnie w Japonii. Dlaczego te tematy łączą mi się w jakikolwiek sposób? Ze względu na to, że właśnie w Japonii znajdują się dwie duże firmy, mam na myśli Yame i Hario, które zajmują się właśnie produkcją syfonów i to właśnie z tamtych fabryk największa ilość syfonów na cały świat się rozprzestrzenia. Jest to bardzo ciekawa metoda i dla wszystkich, którzy myślą, że pierwszy raz się z tym spotykam, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Musicie wiedzieć, że już w 1830 roku został opatentowany syfon pierwszy w Berlinie przez niejakiego Lyfa. Natomiast taki komercyjny sukces to już 1841 za sprawą Marie Massot, którą nazywano pospolicie Madame Vessier. Tak wedle jakichś takich plotek, które można tutaj poruszyć, była to kurtyzana, która obcowała na salonach właśnie w Francji i przez te wszystkie swoje znajomości mogła zyskać niesamowity komercyjny sukces patentu, jakim właśnie był syfon złożony z dwóch części szklanych połączonych ze sobą metalowym pierścieniem. Jak chodzi o kolejny krok, no to tutaj już możemy sięgnąć do Szkocji, gdzie pojawił się niedługo później kolejny patent takiego syfonu złożonego z jednej bańki i rurki wyciągniętej do takiego specjalnego, ozdobnego kubka. Tak naprawdę tych syfonów różnych konstrukcji jest bardzo dużo. Nie sposób tutaj nie wspomnieć na przykład o syfonie szalowym, wagowym, który wygląda w taki sposób, że mamy dosłownie taką wagę. W momencie, kiedy z jednego naczynia przeleje nam się woda do drugiego, syfon automatycznie blokuje dostęp źródła ciepła, no i następuje sam proces zaparzania. Jest to taki brat, kuzyn takiego syfonu, który znamy dzisiaj, natomiast urządzenie, którego konstrukcję można by porównać do tych, które produkuje obecnie firma Hario, to już jest projekt, który został opatentowany w Stanach Zjednoczonych i właśnie na podstawie tego projektu powstał dzisiejszy syfon. Zobaczcie zatem, jak pięknie wygląda samo urządzenie. Jak chodzi o Madame Vessier, jeszcze nawiązując do tej samej historii z 1841 roku, jej ideą stworzenia właśnie nowego sposobu zaparzania kawy było to, aby można było to w bardzo piękny sposób po prostu parzyć w miejscu, gdzie toczy się rozmowa, żeby to nie była kawa przyrządzana po prostu w kuchni, ale żeby to był na tyle estetyczny sposób, na tyle efektowny, żeby dodatkowo urozmaicał i ubogacał zwykłą rozmowę, która mogła się toczyć na salonach. Więc jest to takie bardzo szlachetne, jest to takie bardzo ładne, jest to bardzo nawiązujące do takich urządzeń chemicznych. Mamy świetnej jakości szkło i to szkło żaroodporne, dzięki któremu możemy bezpośrednio podłożyć palnik właśnie pod nie. Jak chodzi o samą konstrukcję syfonu, to tak naprawdę jeśli chodzi o sposób działania, bardzo mocno przypomina kawiarki, czyli w dolnym zbiorniku podgrzewam wodę, przez co przechodzi ona następnie do górnego zbiornika. Natomiast jak chodzi o takie ścisłości, to przede wszystkim jest to czasza, w której następuje same zaparzenie kawy. Natomiast jest tutaj też filtr papierowy, który jest w tej dolnej części, który jest od razu montowany właśnie w tej górnej czaszy. Znajduje się też dolny zbiornik, do którego trafia na samym początku woda, a po zakończeniu całego procesu zaparzenia znajdzie się w niej bardzo dużo aromatycznej kawy. No i oczywiście jeszcze jest jedna rzecz, która jest kluczowa i niezbędna w tym, żeby przygotować kawę w syfonie, czyli po prostu jakiekolwiek źródło ciepła. Jeżeli nie macie takiego palnika, możecie po prostu postawić to na kuchence gazowej. Są też takie syfony troszeczkę starszej konstrukcji, które można było bezpośrednio położyć na źródło ognia bez tej takiej rączki, czyli samemu się po prostu trzymało za tą rączkę albo kładło na palniku. Natomiast najbardziej powszechnym rozwiązaniem są zwykłe palniki na gaz do zapalniczek. No i oczywiście można tutaj szukać jeszcze dalej i droższych rozwiązań. Są na przykład takie lampy, które kosztują niesamowicie duże pieniądze i w ogóle nie ruszałbym tego tematu, natomiast wygląda to niezwykle efektownie, kiedy taka lampa oświetla od spodu sam syfon i powoduje, że cały ten proces następuje dokładnie w taki sam sposób, jak przy użyciu palnika. Czyli w zasadzie to wszystko, to są te wszystkie części, z których potrzebujemy, żeby przygotować kawy przy pomocy syfonu, czaszy, dolnego zbiorniczka z uchwytem, filtra, no i źródła ciepła.
Czego potrzebujemy do przygotowania wyśmienitej kawy z syfonu? No przede wszystkim bardzo fajnej kawy, jasno palonej, niech ona będzie z dowolnego miejsca, które Wy lubicie najbardziej, czy to Afryka, czy Ameryka Południowa, może Azja. No i oczywiście woda z niską mineralizacją i proporcja 6 gramów kawy na 100 gramów wody. W przypadku naszego syfonu, w tym przypadku będzie to ten większy rozmiar, czyli użyjemy 400 gramów wody na 24 gramy kawy. Na samym początku nalejemy już gorącej wody do dolnego zbiorniczka, żeby skrócić ten czas zaparzania. Potem, gdy woda przejdzie do górnego zbiornika, dosypię kawę, zamieszam intensywnie i po 1,5 minuty wszystko delikatnie spadnie nam na dół, a my będziemy mogli się cieszyć bardzo czystym, bardzo bogatym w aromaty i krągłym naparem. Mam już ze sobą kawę zaparzoną w syfonie, ale warto się jeszcze powstrzymać, ponieważ na początku jest ona bardzo, bardzo gorąca. Więc żeby się nie poparzyć, opowiemy sobie o plusach i minusach właśnie tego urządzenia. Zdecydowanie na minus jest jego cena. Z jednej strony jest to rekompensowane jakością i pięknie to wszystko wygląda, również metalowe elementy, ale i szkło jest wysokiej jakości. No ale wyobraźcie sobie, że stłuczecie jakąkolwiek część z tego zestawu, no i po pierwsze nie jesteście w stanie zrobić już kawy przy pomocy tego urządzenia, a po drugie musicie dokupić bardzo kosztowny element, więc cena całego urządzenia gwałtownie rośnie. Więc to na minus. Zdecydowanie na minus również to, że sam napar jest delikatnie przyciężki. Wszystko wynika z tego, że do górnej czaszy trafia naprawdę bardzo gorąca woda. W momencie, kiedy ona wrze w dolnym zbiorniku, trafia do góry, więc parzymy kawę w troszeczkę zbyt wysokiej temperaturze. Ma ona tendencję do tego, żeby być po prostu cierpka, być troszeczkę gorzka, taka bardziej agresywna. Natomiast co jest plusem, co jest zdecydowanym plusem właśnie tego rozwiązania, skoro już powiedziałem, że jest ono podobne do kawiarki, no zdecydowanie to, że jest tutaj zastosowana filtracja. Filtracja albo przez filtr bawełniany, który akurat w tym przypadku nie był wykorzystywany, albo filtr papierowy. Ten filtr jest zakręcany w takim specjalnym uchwycie i przymocowywany do tej czaszy górnej, dzięki czemu bardzo dobrze filtruje nam cały napar i najdrobniejsze drobinki zostają właśnie na powierzchni tego filtra. Sama technika zaparzenia, tutaj warto też powiedzieć, jest troszeczkę inna niż gdybyśmy po prostu próbowali porównać tą metodę do techniki przelewowej, ponieważ w momencie, kiedy ja odciągam temperaturę z dolnego zbiornika, powstaje po prostu podciśnienie, które zasysa nam przez filtr kawę z górnego zbiornika do dolnego. Właśnie dlatego możemy potem obserwować ten piękny efekt bulgotania zaraz, gdy cała kawa z górnego zbiornika zleci na dół. Co jest natomiast plusem, zdecydowanym plusem syfonu jest to, że jest napar bardzo bogaty, bardzo gęsty w smaku. Body jest takie jedwabiste. Można powiedzieć, że jest to takie pośrednik pomiędzy kawami przelewowymi, gdzie one są również bardzo takie klarowne, delikatne w smaku, a właśnie tymi kawami z Aeropressu, gdzie mamy do czynienia z taką bardzo dużą gęstością, lepkością tego naparu. Więc mamy gęsty napar, nie tracąc przy tym elegancji tego smaku. Więc jak chodzi o syfon, sami musicie zdecydować, czy chcecie sięgać właśnie po takie urządzonko. Natomiast ja, szczerze mówiąc, do kawiarni niekoniecznie bym go polecał ze względu właśnie na to, że łatwo go zepsuć. Jak smakuje taka kawa, jeszcze
musimy spróbować, ponieważ no nie po to tutaj stoję, żeby nie zwilżyć ust tym pięknym naparem z Ruandy w tym przypadku. Ja też próbowałem. No i muszę Wam powiedzieć, że na pewno temperatura na zewnątrz, która tutaj panuje, zrobiła swoje. Jest troszeczkę niedoparzony, więc można było go parzyć trochę dłużej. Natomiast jak najbardziej potwierdzają się wszystkie przymioty naparu, o którym wcześniej powiedziałem, czyli jest gęsty, jest taki lepki, bardzo słodki, czyli wszystko to, czego powinniśmy oczekiwać po kawie z syfonu. No i oczywiście tradycyjnie zapraszam Was do tego, żebyście się podzielili w komentarzach, czy używacie syfonu, czy mieliście w ogóle okazję kiedykolwiek spróbować kawy z tego urządzenia. Ja Was zapraszam do kolejnych odcinków, no i do zobaczenia na czajnikowy.pl.